Istnieje takie miejsce w Kolumbii, gdzie czas się zatrzymał. Gdzie rdzenni mieszkańcy tego regionu dalej żyją tak, jak żyli ich przodkowie. Łańcuch górski Sierra Nevada de Santa Marta jest domem dla 4 mniejszości narodowych. Wszystkie te mniejszości to potomkowie starożytnego ludu Tairona, który wybudował sławne, zaginione miasto. My tym razem udaliśmy się do jednej z nich, do Kogi. Ubrani w swoje tradycyjne białe stroje, pośrodku tak bogatej natury, są oni opiekunami tego jeszcze niedotkniętego przez zachodnią cywilizację miejsca. Dzisiaj zabieram Was do ich świata, który, jak zobaczycie, jest bardzo odizolowany, a co za tym idzie, trudno dostępny. Kochani, wiecie co? Nie mam dobrej intuicji, bo może być niebezpiecznie teraz. Dlaczego, Niko? Izabela pierwszy raz prowadzi, drugi raz. No. I co? I biorę moto od razu na deszcz i na offroad. Popatrzcie, jaka jest droga. No to хорошо. Dawaj, kochani. Daję! Pada deszcz. Juhu! I też powiem Wam teraz, że na razie jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony, bo moja żona prowadzi jak nie wiem, jak to, kochani. Jak ona. Na razie nie było niebezpiecznie sytuacji. A uważaj, tutaj jest błoto. Tak na serio, ja nie lubię jeździć z tyłu z kimś, jak jest offroad. Wtedy ja się nie czuję pewnie. A tu kuźne, jeszcze deszcz padał, więc jest tak ślisko, że masakra. Może jest dużo błota. Dojechaliśmy, jesteśmy cali. O, jest muy pequeña. To jest un bebé. Muy Zobaczcie, tam bonita. jest dzidziuś, na motocyklu jest dzidziuś. ¿Cómo? ¿Hay un lugar para quedarse aquí o? Aquí, sí, allá arribita, ahí, sí, allá arriba, en la última tienda. Dobra, mówią, że Qué bonito. jest tu jakieś miejsce do spania, więc idziemy zobaczyć, gdzieś koło sklepu znowu. Także jedziemy. Tak się cieszymy, bo już od tygodnia naprawdę ja byłam cały czas, siedziałam na vlogach, Niko na komputerze, musiał iść do lekarza. Także bardzo dużo rzeczy i w końcu wyjechaliśmy z Santa Marty na wyprawę, na przygodę. I się tak cieszymy, że tu jesteśmy. Tu jest pani, ¿cómo te llamas? Franceli. Rosalia? Franceli. Ah, Francel. Tu jest Francel. ¿Y tiene un hostal? Sí. ¿Para quedarse? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Gracias. Więc będziemy spali dzisiaj tutaj w takim hostalu domowym. ¿De dónde viene usted? Znajomy powiedział nam, że można zagłębić się w bardziej dziewicze rejony Sierra Nevady, uszkodzoną, ale piękną drogą i zbliżyć się do tajemniczego świata rdzennej ludności zamieszkującej tę ziemię. Zaciekawieni pojechaliśmy tam, nie wiedząc czego się spodziewać.
Ku naszemu zaskoczeniu udało nam się z łatwością spotkać wiele dzieci oraz rodzin Kogi, które otworzyły nam swoje drzwi. To było pierwsze okno do ich wszechświata. Później pewien mężczyzna opowiedział nam o jeszcze bardziej odległych wioskach, niedawno dostępnych, i zaproponował, że poprowadzi nas tam następnym razem. Jesteśmy mega szczęśliwi, bo dowiedzieliśmy się, że możemy iść do wioski, która jest położona 3 godziny stąd. Trzeba tam oczywiście iść z przewodnikiem, trzeba mieć permit na to, trzeba mieć pozwolenie, ale myślę, że to będzie niezapomniane doświadczenie i idziemy za 2 tygodnie. Więc ten vlog właśnie będzie się składał z tej części pierwszej i drugiej części, czyli tak naprawdę życia w wiosce Kogi. Cześć kochani, jak zawsze jesteśmy w tych samych ubraniach. Ja myślę, że już macie dość tej niebieskiej i zielonej bluzy Nikolasa. Jak przyjadę do domu, to wyrzucam te ubrania, naprawdę. Tristan nas zabiera. Jedziemy po raz drugi do wiosek Kogi, gdzie jutro tak naprawdę, mam nadzieję, że będziemy spali. Także poznajcie Tristana, to jest fotograf kolumbijsko-francuski. Już z nim podróżowaliśmy w tym roku, byliśmy razem Dobry den. Guatapy. On mówi trochę po czesku. It's in Czech. In Czech? What can you say in Polish? Dobry den. Dzień dobry. Aha, na zdrowie. Młody. Młody. Dobra, nauczymy go więcej. No to co? Lecimy? Tak. Vamos. Zaczynamy nasz offroad. Już tu byliśmy 3 razy. It's on the camera. Pierwsza wywrotka, moja noga, Niko, czekaj. Ale to nic. Spotkaliśmy po drodze naszego przewodnika, Miguela, i 2-3 godziny będziemy szli do wioski. Właśnie nam mówi, jak będziemy szli. O 12. Jest, chyba się uda. Dawaj, dawaj! I'm not tired. Jesteśmy, pada deszcz, jesteśmy w tak pięknej dżungli. Jest tak dziewiczo, że jest po prostu naprawdę widać, że to jest nienaruszony teren. Mega się cieszę, że tu jestem. Popatrzcie, jakie tu jest duże drzewo. To jest nasz Miguel. Faktycznie jest on dużo niższy niż my. Ale patrzcie, jakie drzewo. Tam nie ma końca. Dopiero tam jest koniec. Niesamowite. Po 2 godzinach trekkingu przez dżunglę dotarliśmy do naszej zaginionej wioski. I muszę wam powiedzieć, że ja czuję się, jakbym była w filmie, naprawdę. Jak zobaczyłam pierwszy raz tą wioskę z góry, ze wzgórza, naprawdę pierwszy widok, spojrzenie na tą wioskę, ja się przeniosłam w czasie, po prostu podróżowałam w czasie. Niesamowite uczucie. Naprawdę brakowało mi tego ostatnio w podróży, może tobie, Niko, też. Byliśmy bardzo dużo z turystami, więc wiecie, byliśmy w bardziej takich miejscach, które już znamy, czy bardziej turystycznych. A tutaj znowu jesteśmy w naszym świecie i znowu, kurczę, naprawdę czuję, że żyję, są takie emocje we mnie. Także dzisiaj będziemy spali w tej wiosce, nie mówię wam nazw wiosek, ponieważ nie chcemy, żeby te wioski, absolutnie nie chcemy, żeby te wioski stały się turystyczne. Tu naprawdę praktycznie nie ma turystów, są tylko ci, którzy naprawdę bardzo szukają i chcą poznać, jak tutaj ta mniejszość narodowa żyje.
Reszty turystów tutaj nie ma i tak to powinno zostać. My śpimy tutaj dzisiaj. Jest mega ciemno tam. To jest Fernando tutaj. On dba tutaj o szpital w wiosce. Słuchajcie, Fernando ma 6 dzieciaczków tam. O, widzicie? Tam jest jedno dziecko. Jesteśmy u Fernanda właśnie w domu, który jest ze mną, ale chciałam Wam pokazać, czym się tutaj przede wszystkim żywią mieszkańcy. Więc tutaj macie, po prawej stronie jest yuca, a tu po lewej stronie jest malanga. Czyli malanga to jest też taki jak gdyby rodzaj ziemniaka i to jest głównie ich dieta właśnie składa się z yuki, z malangi i z ryżu. ¿Y qué comen? Arroz, eso, ¿qué más? Pues carne de la casa, como gallina, pavo. Ah, pavo, tiene pavo. Sí, pavo, pato, y carne, o sea, cerdo. No entiende el español, ¿no? No. Nasza dzisiejsza kolacja, czyli yuca, czyli maniok, malanga i ryż. Ja chyba na dietę pójdę. Powiem Wam, że być w tym miejscu, tutaj, w miejscu, które jest naprawdę bardzo mało dostępne dla turystów. Jest mgła nad wioską, gdzie tej wioski, gdzie spaliśmy, nie widać. To jest po prostu jedno z doświadczeń, których się nie zapomina w swoim życiu. Po tym niecodziennym wschodzie słońca wróciłam do naszej wioski, gdzie czekały na mnie dzieciaki Fernanda. Jeden chłopczyk był tak radosny za każdym razem, jak mnie widział, że miałam ochotę go ukraść z tej wioski. Tutaj jesteśmy już zaraz obok domku Fernanda, zostajemy tutaj do obiadu, a dzisiaj idziemy, słuchajcie, będziemy szli 1,5 godziny do domu Mamo. Mamo to jest taki ichniejszy szaman, także dzisiaj będziemy spali u szamana. Jesteśmy teraz w środku wioski i jak widzicie, nikogo tutaj nie ma. Wioska jest pusta, ponieważ zazwyczaj od poniedziałku do piątku każda z tych rodzin ma swoją finkę, czy takie gospodarstwo, gdzie pracuje, gdzie po prostu ma krowy, czy byki, czy świnie i się tym zajmuje przez cały czas. A tutaj do wiosek przychodzą tylko w soboty i niedzielę, czyli są tutaj praktycznie tylko tak 4 razy w miesiącu i wtedy się tutaj wszyscy spierają. W największym tutaj w Casa Maria, w największym domku mają spotkania zazwyczaj z mamą, tak? Mężczyźni mają w Casa Marii, kobiety mają w innym miejscu, ale tak to wygląda, że oni nie są cały czas w tych wioskach. Oni są tutaj naprawdę bardzo rzadko w samych wioskach, a tak to po prostu są totalnie odizolowani. Każda rodzina jest trochę odizolowana w swojej fince, gdzie pracuje przez cały czas. Chciałam Wam jeszcze dzisiaj pokazać, co to takiego jest poporo. W kulturze Kogi ten oto instrument jest bardzo ważną rzeczą. Poporo w paru słowach to po prostu zbieracz myśli Kogi, ale tylko mężczyzn, bo kobiety nie zbierają właśnie tak w ten sposób myśli. Możecie zobaczyć, że to poporo jest zrobione z takiego kalabasa, to jest coś w rodzaju dyni. W środku macie puder z muszli, z nadmorza, tutaj mamy z Morza Karaibskiego. Także tam w środku jest puder z muszli i tutaj Miguel żuje liście koki. Tutaj macie liście koki, on je żuje nie świeże, tylko to są wysuszone liście koki. Także ta ślina, którą on ma w buzi, on bierze ten oto patyczek, daje trochę pudru z muszli, daje to do buzi, bierze ślinę z liści koka i takie tutaj wokół tego poporo tworzy się, zbiera swoje myśli i tworzy się taki okrąg po prostu.
To jego poporo ma 3 miesiące. ¿Y cuándo vas a dejar eso? Eso es lo que va a dejar de más grande. Cuando ya tiene peso, ya tiene que guardar. Aż zrobią takie popory na przykład przez rok, będą sobie robić, to oni nie mogą tego poporo wyrzucić. Oni muszą to poporo zachować w swoim domu, czyli po prostu zachować swoje myśli, nie wyrzucać myśli, zachować je. Halo, halo, więc doszliśmy już do domu mamo jeszcze nie ma, zaraz będzie, ale tutaj z tyłu macie jego 2 córeczki. Ola! Dzisiaj będziemy też spali w hamakach, śpimy całkowicie na świeżym powietrzu, jesteśmy na 600 metrów nad poziomem morza i mamo, tu ma po prostu piękny widok. Popatrzcie tylko, jaki mam widok ze swojej finki. Tutaj dni tak lecą wolno. Po prostu my sobie na hamaku śpimy i teraz czekamy. Tam jest mama mamo, czyli tego lokalnego szamana. I ona właśnie nam robi dzisiaj kolację. Także wszystko jest robione tutaj, widzicie, na ogniu. Kto tu jest? Kiedy jest taka? Są bardzo ciekawscy, to jest super, że naprawdę dzieci tutaj są takie ciekawskie i otwarte. Bo ogólnie lud Kogi nie jest otwarty dla nas, my jesteśmy dla nich młodszymi braćmi, oni są starsi bracia. Kobiety tutaj są bardzo wstydliwe, oni też chcą być z dala od nas, od zachodniej cywilizacji, dlatego wiele tutaj wiosek jest w ogóle zamkniętych dla obcokrajowców i po prostu Kogi uważają, że niektórzy, nie wszyscy, tak jak tutaj, bo w tym teraz gdzie jesteśmy, tutaj w wioskach gdzie jesteśmy, oni są bardzo, że tak powiem, chętni na współpracę z nami, na to, żebyśmy odwiedzili ich wioski, ale są wioski, które w ogóle nie wpuszczają obcokrajowców, ponieważ dużo z nich uważa, że po prostu my jesteśmy takimi niszczycielami ziemi, natury. Dlatego z nimi kontakt jest czasami bardzo trudny. No ale tutaj naprawdę ja miałam duże zaskoczenie, jak jesteśmy tutaj w wioskach już przez 2 dni na wyprawie, ponieważ naprawdę dużo osób jest bardzo otwartych, chce z nami rozmawiać, także jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Żeby zrozumieć niechęć Kogi do nas, trzeba zwrócić uwagę na tragiczną przeszłość tego regionu. Podobnie jak w pozostałej części kraju, obszar ten był miejscem straszliwej przemocy. Handlarzy narkotyków, skrajnie prawicowe grupy i marksistowscy partyzanci szerzyli w tym regionie terror przez ponad pół wieku. Lud Kogi poznał również przemoc hiszpańskich konkwistadorów i uniknął zniszczenia w tym czasie, wycofując się wysoko w góry. Przez rozległą działalność człowieka Sierra Nevada de Santa Marta utraciła 72% swoich lasów. Te wszystkie sytuacje spowodowały całkowitą utratę zaufania do nas, czyli do reszty współczesnej cywilizacji. Na naszej wyprawie zawsze pierwszy kontakt z ludźmi Kogi był oschły. Dopiero po paru godzinach zaczynaliśmy zdobywać ich zaufanie. Więc kochani, to jest właśnie mamo tej wioski, w której byliśmy w pierwszy dzień. Właśnie nam mówił o swojej pracy. Jesteśmy u niego w domu, to jest wszystko jego dom. Tutaj jego żona, dzieci. No i mówią nam o swojej pracy duchowej, bo tak naprawdę mamo tutaj robi dużą robotę duchową dla całej wioski. Jest po prostu takim liderem duchowym. Dobra kochani, my już w naszych hamakach. Jest 6 wieczorem, więc czas na spanko. Z lewej strony mam Tristana, z prawej strony mam Valentyna. Gdzie jest Niko? Niko? Tam jest siesta. Nie jesteś zazdrosny? Oczywiście. Także idziemy spać. Ciao, ciao. Po magicznej nocy
o której Wam zaraz opowiem, obudziliśmy się na wschód słońca. Poranki w tym rejonie są najpiękniejszą częścią dnia. To właśnie wtedy poznaliśmy najwięcej mieszkańców Kogi, którzy już od 5 rano byli na nogach i gdzieś szli. Dzięki Miguelowi mogliśmy dowiedzieć się więcej o każdej osobie, którą spotykaliśmy na naszej drodze, ponieważ wszyscy się tam znają. Powiem Wam, że noc dzisiaj była ciężka. My spaliśmy tutaj na tych hamakach, co widzicie, ale przez całą noc tutaj panowie mieli zebranie. Także było 4 panów. Jeden z nich oczywiście był tutaj ten przywódca duchowy wioski. I oni przez całą noc gadali i żuli liście koki i zbierali swoje myśli do tego ich instrumentu poporo. Także ja po prostu co chwila się budziłam w nocy, tak co godzinę, 2. I naprawdę budziłam się i byłam jak gdyby w innym świecie. Po prostu byłam w świecie, gdzie koło mnie pali się ogień, gdzie 4 facetów ubranych na biało ma w ręce poporo i po prostu, którzy rozmawiają w innym języku niż my, w ogóle w języku, którym my kompletnie nie znamy. Także czułam się, jak naprawdę byśmy byli w innym świecie. To było jak sen. Mimo że noc była ciężka i nic nie przespaliśmy, to była to niesamowita noc. Noc z totalnie innego świata wzięta. Dobra, kochani, jesteśmy w punkcie, gdzie zaczęliśmy. To już koniec naszej wyprawy, to jest Miguel, nasz przewodnik, ale popatrzcie, on już jest dziadkiem. Został dziadkiem 6 dni temu. Tutaj ma malutką. Mamusia już. Wyobrażacie sobie? A mama tutaj, mama dzieciaczka tutaj. ¿Cómo se llama? Delfina? Delfina. Okej. A my wracamy, słuchajcie, do Minki. Także mam nadzieję, że się Wam podobało. Czekajcie na kolejny vlog za tydzień. Ciao, ciao.